Chciałam trochę opowiedzieć o bardzo ważnym tym elemencie naszego projektu, którym były szkolenia. W sumie wzięło w nim udział ponad 1600 nauczycieli i bardzo ważne było dla nas to, żeby przygotować dobrze ich do pracy tutora. Kurs tutorski to 8 spotkań po 8 godzin dydaktycznych. Warto na ten czas przygotować, zorganizować dzień wolny. Mamy takie doświadczenie, że jeżeli proponujemy takie zajęcia po szkole, po zajęciach normalnych nauczycieli, to są oni zmęczeni i dosyć trudno im pracować wydajnie przez tyle godzin. Nie proponujemy również, żeby to było 8 dni pod rząd. Mamy takie doświadczenie, że ważne jest, żeby były przerwy pomiędzy modułami i zachęcamy do tego, żeby po już pierwszych 2 modułach zacząć swoją praktykę tutorską. Tutor, który zaczyna pierwsze spotkania, ma możliwość potem na kolejnych szkoleniach zadawać precyzyjne pytania, rozwiewać swoje wątpliwości i dużo lepiej uczestniczy w tym procesie tutorskim. Pierwszy moduł naszego kursu jest wprowadzenie w pedagogikę dialogu. I to jest taki moduł trochę teoretyczny, ale dlaczego to jest ważne? Dlatego, że fundamentem jest pedagogika dialogu księdza profesora Janusza Tarnowskiego, czyli spotkania oparte o wzajemny szacunek, zaufanie, o otwartość. I taki klimat dopiero powoduje, że uczeń jest otwarty na rozmowę i zdobywanie wiedzy. Ważne jest też, żeby uświadomić nauczycielom, że ta praca na celach musi wynikać też z osobistego poczucia sensu życia ucznia. I tu posługujemy się warsztatem opracowanym na doświadczeniach Wiktora Frankla. Chciałbym też przytoczyć takie powiedzenie filozofa dialogu Martina Bubera, który powiedział fajną rzecz, że jeżeli współczesny wychowawca chce być skuteczny, to powinien działać tak, jakby nie działał. I to jest cały problem, o którym rozmawiamy właśnie w czasie tego modułu, który ma wprowadzić naszych przyszłych tutorów w zupełnie inny klimat współpracy z uczniami, niż to jest przeważnie w szkole. Podczas drugiego modułu szkoleniowego pracujemy nad komunikacją oraz nad środowiskiem, w jakim nasz podopieczny się znajduje. Czyli jak komunikować się z jego rodziną, z jego szkołą, z jego opiekunami. I myślę, że ten obszar współpracy z rodzicami jest bardzo ważny dla szkoły, ale też i bardzo trudny dla nauczycieli. Dlaczego jest ważny? Dlatego, że jeżeli chcemy mieć dobrą współpracę z rodzicami i zdobyć ich zaufanie, to tak naprawdę musimy dążyć do tego, żeby wokół osoby ich dziecka, a naszego ucznia, zawiązać praktyczny sojusz, który będzie powodował, że nasza współpraca będzie zbieżna, że wartości, o których dziecko rozmawia z rodzicami w domu, będą również takimi wartościami, o których będzie z nim rozmawiał tutor. I że naszym wspólnym celem i nauczycieli, czyli i tutora, i rodziców, będzie dobra przyszłość tego właśnie dziecka. Podczas trzeciego modułu szkoleniowego przechodzimy już do merytoryki pracy tutorskiej i odkrywamy mocne strony. Zastanawiamy się, jak nad tymi mocnymi stronami pracować, jak je wykorzystać, żeby móc rozwijać potencjał naszego podopiecznego. Bardzo ważne jest też skupienie się na rozwoju i na patrzeniu w przyszłość, co może się wydarzyć, a nie tylko na problemach i troskach. Podczas czwartego modułu kursu tutorskiego nauczyciele, tutorzy uczą się, jak pracować na celach rozwojowych. Cele rozwojowe są rodzajem silnika każdego tutorialu, czyli spotkania tutora ze swoim podopiecznym. Są kluczowym elementem, żeby tutoriale były spotkaniami, które przybliżają podopiecznych do rozwiązań, do rozwoju, do zmiany swojego status quo.
Podczas 5. modułu zastanawiamy się nad tym, jak skutecznie towarzyszyć, jak również pobudzać do działania wtedy, kiedy motywacji już trochę nie starcza, trochę się nie chce i jak właśnie motywować do tego, żeby jednak cel został osiągnięty. Tutaj też zajmujemy się mocniej problemem oporu i dlaczego jest tak, że nie wszystkie założone cele są realizowane i jakie różne trudności możemy spotkać podczas tego procesu. Podczas 6. modułu staramy się już tą pracę podsumowywać i patrzeć, co się udało osiągnąć. Bardzo ważny jest ten element, żeby również świętować i cieszyć się z sukcesów i z tego, co jest ewidentnie wysiłkiem pracy i włożonej też przez podopiecznego, ale też, żeby przyjrzeć się relacji tutorskiej. Podczas tego modułu zastanawiamy się również nad tym, w jaki sposób sam tutor może zastanawiać się nad swoją pracą i ją modyfikować. Bardzo ważny jest tutaj element superwizji, które mogą być podejmowane zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Moduł 7 naszego kursu poświęcony jest kreatywności. I to kreatywności nauczyciela i rozwojowi kreatywności ucznia. Ale ja bym zwrócił tutaj uwagę na kreatywność nauczyciela, dlatego że praca wychowawcza wymaga twórczego podejścia. Dlaczego? Dlatego, że przecież każdy uczeń jest inny. Każda sytuacja, w której pracujemy, też jest inna. I w pracy pedagoga nie ma utartych schematów, właśnie dlatego, że mamy taką inność. W związku z tym podejście wychowawcy, podejście nauczyciela musi być kreatywne. To jest nieustanne poszukiwanie rozwiązań dla tego konkretnego człowieka i na tą właśnie sytuację. Potrzebna jest właśnie ta kreatywność, o której mówię, ale też i wypracowanie odwagi, żeby te nowe rozwiązania, nowe podejścia wprowadzać w życie. 8. moduł naszego kursu mówi o wartościach, ale też musimy pamiętać, że sama edukacja, proces edukacji też jest oparty o etyczne postępowanie nauczyciela i o wartości, które towarzyszą właśnie temu zawodowi. Ważne też, żeby sobie uświadomić, że jeżeli chcemy skutecznie osiągać cele we współpracy z uczniem, to skuteczność będzie wysoka wtedy, kiedy te cele będą zbieżne z wartościami, które wyznaje uczeń. Po prostu, żeby nauka, o której rozmawiamy, stała się dla niego ważna, bo tak naprawdę człowiek zawsze realizuje w życiu to, co jest dla niego ważne, a to jest wartość. Trenerzy realizujący szkolenia w ramach kursu tutorskiego z jednej strony mają doświadczenie trenerskie, a z drugiej strony dbamy o to, by byli to praktykujący aktualnie tutorzy, których dobieramy w ten sposób i dobieraliśmy w projekcie, by szkolili na takim poziomie edukacyjnym, na jakim pracują. Czyli osoba będąca aktywnym tutorem w edukacji wczesnoszkolnej w 1-3, staramy się, żeby jechała do placówki, która właśnie w tym przedziale wiekowym chce wprowadzić tutoring u siebie. Pozwala to na lepszy transfer doświadczenia, pogłębianie tematyki szkolenia przez wzmacnianie treści szkoleniowych, przez swoje własne doświadczenia i obserwacje. Nauczyciele podczas tych spotkań mogą zmienić swoją postawę do pracy, nie tylko jeżeli chodzi o relację tutorską, ale również takie są komentarze, że często mówią, że odnalazłem wreszcie sens tego, co robię, wróciłem do tego początkowego powodu, dla którego przyszedłem do szkoły, że to było dla mnie ważne, to było dla mnie istotne. Często mamy taką informację zwrotną, że to jest bardzo sprzyjające integracji środowiska. Ludzie mogą się poznać, posłuchać, co myślą na jakiś temat, podzielić się swoimi doświadczeniami i mówią, że chociaż widzą się codziennie w placówce, ale się mijają, a szkolenie pozwoliło im na to, żeby ze sobą pobyć i stworzyć między sobą relacje. To jest budzenie samoświadomości, tego, żeby wiedzieć, dlaczego ja jestem w tym zawodzie, dlaczego wybrałam tą drogę,
na jakim etapie jestem, co chcę osiągnąć. I praca z tutorami nie kończy się w momencie, kiedy kurs się kończy tutorski, ona się dopiero rozpoczyna, a tutor, który chce tą świadomość budować, dostaje narzędzia i podpowiedzi, jak może potem kontynuować tą pracę. To nie jest tylko wiedza, którą trzeba wysłuchać i zastosować. To jest proces zmiany myślenia, zadawania sobie pytań, jeżeli chodzi o edukację, o moją rolę jako nauczyciela, jako tutora, jako osoby, która chce pracować z drugim człowiekiem. I to, do czego bardzo namawiamy, to to, żeby na ten proces dać czas. Proponujemy na przykład, żeby taki kurs tutorski trwał 1 semestr. Bardzo zachęcamy do tej formy pracy z nauczycielami. Dla mnie osobiście ta grupa zawodowa, nauczyciele, to są takie osoby, które bardzo potrzebują wsparcia, zrozumienia, ale też konkretnych narzędzi i umiejętności, które ułatwią im ich pracę. I z naszego doświadczenia też wynika, że nie jest to oferta tylko dla nauczycieli, że są takie przestrzenie w naszym życiu społecznym, w różnych rolach, które stajemy, gdzie metoda tutorska, praca tutorska może być również z powodzeniem stosowana.